70 M310 to najtańszy wideorejestrator w naszej ofercie. Czy tani musi oznaczać, że zły? Jak nagrywa ta kamera? Jakie ma funkcje dodatkowe? Czy warto ją kupić? Jeśli jesteś ciekaw odpowiedzi, zapraszam do oglądania. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Paweł Urbaniak z wideorejestratory24.pl. Cześć! Dzisiaj na tapet trafia nowość od 70 model M310, która to z miejsca staje się najtańszą kamerą samochodową w naszej ofercie. I co ciekawe, mimo oczywistych ograniczeń, które muszą wynikać z fenomenalnie niskiej ceny, nie jest to zło konieczne, a całkiem kompetentny i użyteczny wideorejestrator. Co dokładnie potrafi 70 M310? Sprawdzam, zaczynając od omówienia podstawowej funkcji każdej kamery samochodowej, czyli od tego, jak ten wideorejestrator nagrywa. Kamera jest w stanie zapisywać materiał w dosyć nietypowej rozdzielczości 2304 na 1296 pikseli w 30 klatkach na sekundę. Warto w tym miejscu podkreślić, że jest to wciąż więcej niż popularne Full HD, czyli 1920 na 1080 pikseli. Ok, ale parametrami porozmawiamy więc, jak kamera radzi sobie w takich rzeczywistych warunkach, które spotkać można na drodze. Zacznijmy od pochmurnego, ale pogodnego dnia. Było dosyć jasno, więc warunki określić można jako sprzyjające rejestrowaniu czytelnego materiału dowodowego. Ale mając na uwadze cenę 70 M310, myślę, że na początek taka mało wymagająca scena, nisko zawieszona poprzeczka to odpowiedni i sprawiedliwy test. 70 M310 radzi sobie w takich warunkach znakomicie. Szczerze, to zdecydowanie powyżej moich oczekiwań, które pierwotnie miałem wobec tego wideorejestratora. Czytelne są nie tylko pojazdy tuż obok, ale również te na skrajnych pasach ruchu. Zwraca uwagę niskie rozmycie ruchu poruszających się obiektów. Naprawdę znakomicie. Taki niski motion blur, dobra zdolność rozdzielcza, jak na ten segment cenowy, no rewelacja. Na obwodnicy i drodze podmiejskiej, o dziwo, sytuacja nie ulega zmianie. O dziwo, ponieważ są to trudniejsze warunki, które stanowią o wiele wyższe wyzwanie dla kamer samochodowych. Widać wprawdzie, że algorytmy przetwarzania obrazu mają o wiele trudniej i ogólna szczegółowość mocno na tym cierpi, po części ze względu na niski dostępny bitrate, ale to, co ma być czytelne, takie po prostu jest. Jesteśmy w stanie zidentyfikować kolejne pojazdy. Wielkie brawa! Ok, ale nie byłbym sobą, gdybym nie podniósł poprzeczki. Ten sam dzień i zaledwie 3 godziny później sprawiły, że ilość światła znacząco się obniżyła, a tym samym kamera miała po prostu trudniej. W warunkach miejskich nie wydaje się to robić na wideorejestratorze 70 M310 większego wrażenia. Przenieśmy się więc od razu na trudniejsze odcinki. Widać teraz, że kamera ma już ciężko. Pochwalić można to, że zostaje zachowana szczątkowa czytelność z większej odległości. Częściowo czytelne tablice w połączeniu z wciąż czytelnymi danymi o modelu, marce, kolorze pojazdu stanowią już doskonałą podstawę do identyfikacji. Mając na uwadze, że wciąż mówimy o absolutnie najtańszej kamerze w ofercie WR24.pl, myślę, że 70 M310 zasługuje tutaj na szczególną pochwałę. Jeszcze fragment zarejestrowany na parkingu podziemnym i tutaj znowu nawet nie tyle jak na ten najniższy segment cenowy, ale nawet tak patrząc szerzej, czytelność pozostaje zachowana na wysokim, użytecznym poziomie. Znakomicie. Co stanie się w nocy? No i tutaj niestety najtańsza z kamer musi polec. Wprawdzie czasami potrafi zaskoczyć pozytywnie same elementy infrastruktury, znaki drogowe, szyldy sklepów. To wszystko pozwala na identyfikację przykładowo miejsca zdarzenia, to jednak tablice rejestracyjne tych nadjeżdżających naprzeciwka pojazdów czytelne po prostu nie są. Dzieje się tak za sprawą braku skutecznego trybu HDR. Wprawdzie rozmycie ruchu motion blur dalej jest tutaj relatywnie nie najgorsze. Pojazdy nie są takimi całkowicie nieczytelnymi duchami, a lekko rozmyte sylwetki pozwalają na określenie modelu, marki, koloru pojazdu. To jednak czytelne tablice rejestracyjne w nocy są poza zasięgiem 70 M310. Niestety. Standardowo, aby lepiej móc ocenić osiągi 70 M310, sprawdźmy, jak radzi sobie ona na tle konkurencji.
Zestawmy więc 70 M310 z innymi propozycjami 70 tylko naprzód, czyli modelami M300 i M200. Model M300 mimo teoretycznie identycznej rozdzielczości 2304 na 1296 pikseli wypada po prostu mniej korzystnie od nowości w postaci modelu 70 M310. Natomiast model M200 nagrywający w niższej rozdzielczości Full HD prezentuje jeszcze niższą rzeczywistą zdolność rozdzielczą. Podobnie sytuacja przedstawia się w czasie przejazdu obwodnicą i drogą podmiejską. Najnowsza 70 M310 prezentuje się tutaj najlepiej, a wartość dowodowa zgromadzonych materiałów będzie w tym przypadku najwyższa. Brawo! Jak to wygląda w nocy? W końcu przecież 70 M310 oraz M300 nie mają trybu HDR, a 70 M200 taki tryb ma. Cóż, tutaj jest bez zmian, ponieważ HDR w 70 M200 nie jest satysfakcjonująco skuteczny, więc nie daje tutaj przewagi. Tym samym w ogólnym rozrachunku z tej trójki zwycięsko wychodzi najnowsza 70 M310. Jeśli natomiast zależałoby nam na czytelnych nagraniach nocnych, wtedy można rozważyć dopłatę do kamery, o której w recenzji powiedziałem, że jest zrobiona dobrze, czyli wyżej pozycjonowanego modelu 70 A200. A200 ze wsparciem dla HDR, który jest jednocześnie po prostu skuteczny w nocy oraz posiada też szereg innych zalet. Czyli jeśli rozważamy również coś droższego, wtedy jak najbardziej mamy alternatywę, a nawet wiele alternatyw, bo przecież do budżetu można dokładać praktycznie bez końca. Ale nie rozpędzajmy się, ponieważ jeśli szukasz najlepszej z najtańszych, wtedy jak najbardziej najlepiej wypada 70 M310. Jest to po prostu najskuteczniejsza kamera w cenie 199 zł. Mimo swojej niskiej ceny 70 M310 nie zawodzi, jeśli chodzi o ochronę parkingową. Dzięki aktywnemu automatycznemu trybowi parkingowemu będzie w stanie zapisywać materiał poklatkowy w trybie timelapse, czyli po prostu takie filmy w przyspieszonym tempie. Nagrania takie oprócz efektownego wyglądu dają pojęcie o tym, co miało miejsce przed pojazdem w czasie jego postoju. Dopowiem jeszcze, że oprócz nagrywania timelapse 70 M310 ciągle może aktywnie czuwać, wykrywając wstrząsy. Jeśli takie kamera wyłapie, to nagra klasyczny ciągły klip, aby lepiej zabezpieczyć materiał potencjalnej kolizji parkingowej. Aby tryb parkingowy mógł działać, kamerze trzeba zapewnić zasilanie. Odbywa się to poprzez dedykowany adapter 70 UP03, który podłączamy najczęściej, bo też najprościej, najtaniej bezpośrednio do instalacji elektrycznej pojazdu poprzez skrzynkę z bezpiecznikami. Niezmiennie w tym miejscu polecam usługę montażu kamery wykonać w wyspecjalizowanym punkcie. Link do takich placówek w opisie filmu. Pozytywnie zaskoczyła mnie w tym modelu funkcja timera, który umożliwia ustawienie tego, jak długo wideorejestrator będzie czuwał w trybie parkingowym. Możemy ustawić przykładowo opcję 12 czy też 24 godzin aktywnej ochrony, co w połączeniu z bardzo niskim poborem mocy nie będzie znacząco obciążać instalacji elektrycznej naszego pojazdu. Podkreślić jeszcze należy, że jeśli w trakcie monitorowania parkingowego dojdzie do wykrycia wstrząsów, kamera nas o tym poinformuje. Podczas parkowania wykrywane są nieprawidłowe zdarzenia. Wejdź do albumu wideorejestratora, aby obejrzeć film z nadzoru parkowania. Naturalnie w praktyce będzie nas informować również o tym, jak przykładowo sami pakowaliśmy zakupy do bagażnika, a zamykana klapa wygenerowała wstrząs. Ale lepiej mieć takie niepotrzebne powiadomienia niż nie mieć. W końcu, jeśli będzie sytuacja, że wiemy, że to nie my majstrowaliśmy przy aucie, a kamera poinformuje nas o jakichś zdarzeniach w trybie parkingowym, wtedy wiadomo, że należy dokładnie obejrzeć pojazd z każdej strony oraz przejrzeć te stosowne nagrania z trybu parkingowego. 70 M310 nie tylko potrafi mówić do nas, ale również słucha naszych poleceń. 70 M310 pozwala na wygodną obsługę bez odrywania rąk od kierownicy za sprawą anglojęzycznych komend głosowych. Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Take photo. Log the video.
Turn off audio. Nagrywanie dźwięku jest wyłączone. Turn on audio. Nagrywanie dźwięku jest włączone. Turn off hotspot. Hotspot Wi-Fi jest wyłączony. Turn on hotspot. Hotspot Wi-Fi jest włączony. Naturalnie w sytuacji, kiedy przykładowo słuchamy podcastów, pasażerowie rozmawiają ze sobą, czy to też rozmawiamy przez telefon, albo muzyka leci na tyle głośno, że zagłusza inne dźwięki, komendy głosowe mogą po prostu nie zadziałać. Jednak na co dzień znakomicie potrafią one ułatwiać obsługę urządzenia. Wielki plus za to. To, czego nie będziemy w stanie ustawić, zmienić za pomocą komend głosowych, załatwimy poprzez przejrzystą, spolszczoną aplikację mobilną 70My. Możemy za jej pomocą zaktualizować kamerę, połączyć się z nią w pojeździe, obejrzeć podgląd na żywo przy ustawianiu kąta nachylenia obiektywu po montażu w pojeździe, dokonać zmiany poszczególnych ustawień. Poprzez aplikację przejrzymy zgromadzone nagrania. Dostępny jest wygodny widok osi czasu, po której możemy swobodnie się przesuwać. Naturalnie dostępny jest również klasyczny widok kategorii i możliwość łatwego pobierania nagrań bezpośrednio do pamięci urządzenia, które znajdą się później w albumie lokalnym zabezpieczone już na naszym smartfonie. Prosto i przejrzyście. A jeśli chcemy zmienić coś na szybko, nie chcemy łączyć się telefonem, nie chcemy wydawać kamerze poleceń, jest jeszcze jeden, ale całkiem funkcjonalny przycisk na obudowie. Za jego pomocą możemy włączyć, wyłączyć Wi-Fi, sformatować kartę, czy też zresetować ustawienia po 5-krotnym przyciśnięciu. Całkiem wygodne. A jeśli już omówiliśmy przycisk, przejdźmy teraz do budowy 70My M310. 70My M310 to taka zgrabna, niewielka kamera, która umożliwia dyskretny montaż już w pojeździe. Wielki plus za całkowicie ciemny przód kamery, bez srebrnych pierścieni, niepotrzebnych ozdobników, jak to było w poprzednikach. Brawo! Kamera nie zajmie na szybie wiele miejsca, nie będzie rozpraszać kierowcy. W trakcie monitorowania parkingowego taka dyskrecja będzie nieoceniona. W czasie jazdy może ciut przeszkadzać podświetlenie przycisku funkcyjnego, chociaż to zależy też od miejsca montażu na szybie czołowej. Szkoda, że względem poprzedników pozostał stary system montażu. Szczerze nie jestem fanem tego mocowania. Teoretycznie możemy pochylić całość tak, jak do szyby pionowej w ciężarówce czy też autobusie, a w praktyce nie da się kamery zamocować bez pewnego pochylenia, bo wystaje sam obiektyw, a wystarczyłoby minimalnie zwiększyć dystans pomiędzy uchwytem a kamerą. W pojeździe osobowym natomiast zupełnie odwrotnie. Sama wysokość mocowania mogłaby być mniejsza. Mocowanie teoretycznie pozwala na łatwe odczepienie kamery. W praktyce nie polecam rozkręcać tego w pojeździe, bo można pogubić takie małe elementy montażowe. Pominąwszy mocowanie, sama kamera, ten tubus bardzo pozytywnie. Kolorystyka, jakość wykonania podoba mi się. Na boku znajdziemy złącza zasilające w standardzie USB-C i slot na kartę pamięci. Obsługa pojemnych kart do pojemności 256 GB pozwala na zapisanie nawet do 46 godzin nagrań w czasie jazdy, a to znakomity wynik. Czy warto kupić 70My M310? Jeśli szukasz najtańszego, sprawdzonego wideorejestratora, to 70My M310 radzi sobie znakomicie, zwłaszcza uwzględniając cenę. Kamera ma oczywiście szereg ograniczeń. Jest to opcja tylko na przód pojazdu, ma bardzo ograniczoną skuteczność nagrań nocnych, brak GPS, ale szczerze, biorąc pod uwagę koszt zakupu, nie będę wynajdywał tutaj na siłę mankomentów, ponieważ w tej kwocie przecież nie znajdziemy nic lepszego. 70My M310 jest przecież niedrogą, dobrze nagrywającą w dzień, dyskretną kamerą samochodową, którą możesz obsługiwać za pomocą komend głosowych, która zasilana jest przez nowoczesne złącze USB-C.
A jeśli teraz zdecydujesz się na 70 M310 jako pierwszy wideorejestrator, to kiedyś po zakupie droższej, bardziej zaawansowanej kamery samochodowej starą M310 będziesz przecież mógł użyć w charakterze kamery tylnej bądź bocznej, czy też po prostu w innym pojeździe. Ja od siebie jak najbardziej polecam tą najlepszą z najtańszych kamer samochodowych i serdecznie dziękuję za uwagę oraz poświęcony czas. Widzimy się przy okazji kolejnego testu interesującej kamery samochodowej. A jeśli doceniasz takie szczegółowe prezentacje i nie chcesz, aby ominęły Cię nowsze materiały, zachęcam do zasubskrybowania kanału i pozostawienia łapki w górę. Dzięki i do zobaczenia. Cześć! Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.